właśnie, ty jesteś już długo klientką UMU Kreacje, nie? Bo to jeszcze zanim marka powstała taka szyciowa, to ty już chyba gdzieś tam nas znalazłaś, nie? Jak to się stało? To było tak. Znałam też to od koleżanek, które jeszcze korzystały z swojego butiku na Kościuszki, O jest. No. ale mi się tam nigdy nie udało dotrzeć. Ja w końcu wdepłam do twojego atelier na Hierowskiego, No, gdzie były twoje takie uszytki, gdzie malowałaś dmuchawce na tawce. tak. Miałaś tam różne uszytki. To tak się zaczęło. Pierwszy uszytek to był chyba lif z malowanym właśnie dmuchawcem, jakoś tak mi się kojarzy. Czy to nie był pierwszy? Nie, to nie był lif, tylko koszula, taka jedwabna i z malunkami właśnie dmuchawców. No. A dlaczego ja ci go przywoziłam do domu? Nie, lif kupiłam na Hierowskiego. No. Jeszcze pamiętam od razu do czego mam włożyć. Wcisnęłaś we mnie taką smukłą spódnicę, do tej pory pamiętam taką czarną. O! Smukłą, taki ołówek, ja sobie myślę, gdzie ja do tego wejdę. Weszłam do tego, ty mi tu tak skakałaś koło mnie, tak, tu, możesz tak to zrobić, zobacz. I już masz 3 wyjścia. Później pomyślałam, matko, jakie zaangażowanie, jaka energia od ciebie była. A później zaczęłaś też kolorowe materiały kupować i zaczęłaś lify szyć. No. I chyba był jakiś konkurs związany, a ja tak nic dupy, nic pietruchy, a dobra, coś tam wymyśliłam, z MU Kreacji wypisałam właśnie tam ten i wygrałam wtedy lifa, miałam sobie wybrać kolor i oczywiście wybrałam jaki miętowy. A propos właśnie odbiorów osobistych i dowozów do klientki, to ty widziałaś naszą klientkę na mieście, tak? Czy ciebie widzieli? Jak to było? To z tobą była historia i Ze mną i z Kasią. Tak, to jaka się spotkałam u mnie na osiedlu. Pędziła, ja wtedy po całym dniu, że tak powiem, w ciężkim tygodniu pracy i takim piątku już też. I przeleciałam już przed pasami i ja mówię, dziewczyna. I od razu widzę ten kolor, ja mówię, ja pierniczę, MU Kreacje idzie, nie? No i wtedy też sobie, ja mówię, a no co będę, no i nie wiem, po południu wróciłam wieczorem z pracy, znaczy wieczorem siadam do komputera, czy nawet do telefonu i napisałam, że pozdrawiam tą piękną niewiastę, która biegła. Szczęśliwie później się okazało, za chwilę mamy pół godziny później Kasia się przyznała, że to ona, że leciała coś, sobie się śpieszyła. I od razu to się rzuca. Ja wam powiem, że to się tak od razu rzuca, w ogóle jako uszytki, MU Kreacje twoje, printy, to się rzuca w oczy. no właśnie, a nie przeszkadza ci to jako kobiecie, że się rzucasz w oczy, bo wszystkie kobiety, wiesz, najczęściej właśnie chcą się schować, gdzieś tam nie wychylać, najczęściej właśnie zakładały czarne rzeczy, żeby, wiesz, ich nie było widać, a wy się wszędzie rzucacie w oczy. Wy w sensie mu uzależnione, nie? No zgadza się. Nie, ja powiem tak, od kolorów nigdy nie stroniłam. Mhm. Aczkolwiek kiedyś róż to był kolor B dla mnie. Nie mogłam na róż patrzeć, jak miałam jakiś jeden sweterek w szafie, to było okej. I on był tam gdzieś od czasu do czasu, dobra, ubiorę taki różowy sweterek. No jak się okazało, byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Już było wiadomo, że ta dziewczynka, wszyscy mówili, zobaczysz, pokochasz różowy kolor, będziesz chciała mieć wszystko różowe, będziesz chciała to i tamto. I ja oczywiście sceptyczna co do tego. Ja i różowy, dobra. Nigdy nie ubierałam się faktycznie na czarno, ale zawsze ten ciemny kolor gdzieś dominował. No i faktycznie, tak jak się moja córa pojawiła na świecie, no to tak, nie, w ogóle miałam zasadę, że nie podobało nigdy mi się jak dziewczynki całe od stóp do głowy na różowo ubrane. Nigdy mi się to nie podobało. Ja powiedziałam, nie, moje dziecko się nie będzie stało na różowo. Bo faktycznie, były tam dodatki różowe, ale jak już różowe było, no to było przełamanie szarym, gdzie albo na przykład pastelowe na przykład, albo mięta, gdzie na przykład zawsze z szarością, to co lubię takie przełamanie szarości z miętą albo różowy z miętą. To tak. Ja sama zaczęłam, że tak powiem, gdzieś sobie wprowadzać z ciuchów. Kupiłam sobie jakąś różową koszulkę, tu coś kupiłam, no i na przykład zaczęło się, nigdy różowego lakieru bym nie nałożyła. No ale nie przeszkadza ci to, że cię widać na ulicy? Nie, bo nawet powiem szczerze, że jak jestem w pracy, przychodzę w uszytkach MU, w ogóle wszyscy tak jakoś inaczej na mnie patrzą, bardziej mnie widzą
I nawet jeden kolega, jak to był taki moment, że wszyscy pracowaliśmy zdalnie na przemian, pojawialiśmy się w firmie albo z powodu, wiadomo, pandemii, to jeden kolega przyszedł do biura i tak mówi, i tak patrzy sceptycznie spod byka na mnie, a ja mówię, co się dzieje? A on mówi, Jezu, jakoś tak fajnie wyglądasz, jakoś tak odmłodniałaś i w ogóle, jesteś parę lat młodsza, a ja, ale wie, że co? Ja mówię, pandemia coś ze mną zrobiła? Czy co? Mówi, nie, masz takie fajne, kolorowe ubrania. No proszę. W pracy mam koleżankę, która na przykład zna markę Mukrację, nie ma żadnego użytku, ale jak tylko się przemieszczam po hali, czy idę z budynku do budynku, jakby zawsze przystanie, popatrzy, że to jest z tego mu, a ja, to jest z tego mu. A jak myślisz, dlaczego nie jest naszą klientką? Jakie ludzie mają, nie wiem, fobie czy ograniczenia, że nie kupują takich rzeczy w głowie? Wiesz co, powiem szczerze, że pierwsze z perspektywy niektórzy pewnie popatrzą, wejdą na stronę i powiedzą drogo. Bo już też tak wiele razy słyszałam, ale to jest drogie, to jest drogie. No. Ja ostatnio jak tak z kimś rozmawiam na ten temat, to mówię, a wejdź na tą stronę na przykład, ja mówię, bo się tam coś fascynuje, na przykład panią wprowadziła jakąś swoją markę. Ja mówię, a weź na tą stronę, zobacz tego. Co tam ona tam ma? No. Ja mówię, dasz za dres 400 zł, który jest szary, czarny. Ja mówię, a tu za nawet do 400, nawet jeśli będzie jakiś rabat, masz niżej. A, bo to takie na ciebie za szerokie, coś tam, ja sobie myślę. Ale mówię, ja się z tym dobrze czuję. Ja mówię, tu nie widać mojego jednego boczku, tu jakiegoś mojego fałdku. Bo nie ukrywajmy, pójdziemy do sieciówki, jak kupisz tam, nie wiem, rozmiar, ja kupowałam L-ki, XL-ki ciuchów, no to To tam się wszędzie przyszłam, wszystko tak, wyszłam, po czym moja mama zawsze tak mówi, nie mogłaś sobie większej tej bluzki kupić, bo to tak tu ci, tak tu widać, ta fałdka, to tak ten twój brzuszek. Ale nie jest tak też, że kobiety właśnie boją się rzucać w oczy jednak? Też to jest, boją się w ogóle kolorów. Nie. Tak jak na podstawie twojego ostatniego filmiku, jak byłaś w Warszawie, to tak ludzie chodzą po ubieraniu, wiadomo, są te kolory, ale jak ty stanęłaś w tym uszytku i tak popatrzyłam, no to było pierwsze myśl, Wszyscy czarni. ja mówię, wszyscy czarni, to tak niby tu czarna kurtka, to, ja mówię, i to tego tak człowiek nie zauważa, bo mija się wiadomo na ulicach ludzi, w pracy, gdziekolwiek przejdziesz, ale ja tak sama czasem widzę siebie, patrzę, no kurde, fajna jesteś dziewczyna, fajna jesteś, ale czemu cała na czarno, nie? No. Jakoś to tak boli. To tak samo. A zauważyłaś to, że kolor zmienia, nie wiem, nastawienie ludzi też do ciebie? Poza tym kolegą na przykład w firmie widzisz, że ludzie cię inaczej odbierają? Jak jesteś na kolorowo ubrana, jak jesteś właśnie jakoś tak szaro-buro? Na kolorowo to szczególnie moja rodzina No. zauważyła. Moje dzieci są zachwycone, że mama bardziej kolorowo chodzi ubrana. Szczególnie moja córa. W końcu odebrałam moją sukienkę długą. No. To ona zobaczyła te Flamingosy, no. flamingosy. Ja też chcę. No, Musisz dorosnąć. No, ja już jej powiedziałam kiedyś coś, a jak nie mówię, podrośniesz to, by nawet rozmiar 34 cię zamówimy i będzie może cię pasował. No ale ona czasem tak po domu się lubi przybierać, coś tam. No i ja sobie, Boże, dała mi doła i co jakiś czas ma mi doła, sznurkiem i takim wzięłam opląsam. No i ona chodzi jako w sukience, nie? No tak, No pasuje. i zadowolona jest, że może chodzić. Uszytki uszytkami. Ale to, że się rzucasz w oczy, to, że ludzie na ciebie inaczej reagują i w ogóle, ale jak ty siebie odbierasz? Zauważyłaś w ogóle jakąkolwiek zmianę? Odkąd chodzisz bardziej, właśnie myślę o tym ostatnim roku, 2, kiedy ta marka jest rzeczywiście taka kolorowa. Zauważyłaś, żeby się coś zmieniło w twoim życiu w stosunku do siebie samej? Do mnie samej? Raczej tak, jestem bardziej radosna jestem. Nie chodzę jakaś Da się jeszcze bardziej? Nie wiem, Najbardziej ale na pewno klientka ever. jestem chyba bardziej otwarta. Otwarta, bardziej jakaś taka zadowolona, nie jest taka stłumiona, taka przygaszona. Na pewno jakaś zmiana jest. Jeszcze po ostatnich warsztatach puście na pewno jestem o wiele osobą spokojniejszą niż byłam. Jakoś sobie to też układam, że tak jak moja zaprzątnięta głowa była wszystkim takim wielki chaos, bo ja chcę to na raz zrobić, to powiedziałam nie, już odpuściłam, tak jak samo w pracy muszę tam wiadomo jakieś swoje mam zadania, które muszę codziennie zrobić, albo nagle coś dostanę z góry, że mam coś jeszcze gdzieś tam, coś robię po kolei, jak ten koniec, da się zrobić, to się da zrobić, nie da się na następny dzień, nie powiem brzydko, no nie zesram się, tak?
Przecież nie rzucę wszystkiego. Dokładnie, nie żeby albo jakimś później kosztem, że później wchodzę w domu zdenerwowana, odreagowuję na rodzinę, bo coś mnie poirytowało, zdenerwowało. Bo tak, był taki moment, że czasem takie frustracje były, wyładowałam się nierzadko na dzieci, czasem to jakoś odreagowałam, wiadomo, bo dziecko mnie zdenerwowało, no to frustracja, mama się wydarła na dziecko, ale później już tak sama później myślałam z perspektywy tego, że czemu na dzieci, tak? Czemu one są winne? No wiadomo, dziecko ma prawo, uczy się życia, wiele rzeczy nie wie, co jest dobre, co jest złe i tak czasem było tak, żeby taki moment, że na męża odreagowałam. On wchodził radosny, zadowolony po całym dniu, A tu jeb. a tu ja taka nabuzowana, no i nagle wyleciało wszystko na niego i koniec, nie? I później on, ale czemu na mnie? No i to tak jest. Na pewno jest o wiele spokojniej. Nie jest na pewno tak, żeby wow, żebym była faktycznie, ale jestem o wiele spokojniejsza, bardziej pogodna i, że tak powiem, wiele zostawiam z tyłu głowy. Ty miałaś kiedyś jakąś zabawną historię związaną z uszytkami mu? Albo z samą marką, albo z czymś? Zabawną. Jak przyszłam w ambasadorskim komiksie do pracy, to był pierwszy taki, jeden z pierwszych uszytków, chyba, którym przyszłam do pracy, albo nawet może nie. I rano, jak to pierwsze co wszyscy do wodopoju, kawa, herbata, chlas, no i kolega, a co ty tu masz? Pokaż się. On mówi, o, ty jesteś tak jak nasza poranna gazeta, nie? I obczytał mnie całą z wszystkich stron, no i obczytał. I za każdym razem, jak nie przychodzę, to będziemy chcieli mieć co poczytać. Ty jesteś na grupie ambasadorek, nie? Też dlatego serial z tobą kręcimy. Jak odbierasz tą grupę kobiet? Tak szczerze. Nawet Szczerze? jakbyśmy miały komuś dupę obrobić. Żartuję. Nie. Towarzystwo świetnych, zajebistych, super dziewczyn. Mhm. A tam człowiek, co by nawet, nie wiem, podejrzewam, że nawet może, nawet jeśli by się tam jakaś przez przypadek, któraś z dziewczyn, ambasadorek wrzuciła przez przypadek swoje zdjęcie, albo nawet nie przez przypadek, tylko zobaczcie, jak ja kiedyś wyglądałam. To tam nie ma, że o Boże, jak ty wyglądałaś, coś tam, ale ty... Tylko od razu, dziewczyno, wow, czemuś ty wcześniej nie chodziła w kolorach, to od razu wszystkie dziewczyny zauważają, że kolor to jest to, a tu byłaś taką sierotką, tu byłaś inna, taka mało dostrzegana, taka zamknięta w sobie, skromna. Ostatnio nawet jakoś tak chyba gdzieś się pokazało, jak Ania No właśnie, to samo chciałam powiedzieć. Ania wróciła nagle, czemu tak Nie, żebyśmy dupę obrabiały i rodor. Pozdrawiamy Cię, Aniu. I ja mówię, czemu ja tego wcześniej widziałam? I to taki jakiś tam stary był, ja mówię, no może kiedyś mnie przeoczyłam. Bo w sumie też długo nie byłam na ambasadorka, no i wiedziałam, że coś takiego jest, nie wiem czemu mnie to minęło, że dopiero po jakimś czasie ja dopiero się tam że tak powiem, weszłam do tej grupy. Bo to zdjęcie tu, ładne te kolorowe dready, to wszystko, to już nawet nieważne co ma na tej głowie, bo włosy były okej, inaczej spięte, ale faktycznie ona też cała na czarno i że tak powiem ten czarny, ja wam powiem, że jak ja to ostatnio stwierdziłam, że czarny to nas tak zabija, tak jakby nas wbijał w ziemię i zrobiliśmy się coraz mali i no i tak mniej zauważalni jesteśmy wtedy, nie? Moja mama zrobiła print screena właśnie, bo umie robić zrzut ekranu, a nie umie wysyłać zdjęć. I gdzieś tam byłyśmy razem, a ona mówi, no muszę Ci coś pokazać, widziałeś? Co to za pani? Ja mówię, no Ania, nie, to niemożliwe, ona kogoś innego zdjęcie wrzuciłam, przecież ona jest taka młoda, to taka stara. Sorry, Aniu. Ja mówię, nie, to jest Ania. No dzisiaj kobiety... Ale kolory wiadomo, postarzają, odmadzają. To tak jak fryzjerka mi kiedyś powiedziała, ciemny, bo jak mówię, a może ja sobie zrobię czarne włosy, ciemne, jakieś ciemne włosy, nie? Ona mówi, ale ty wiesz, że czarny postarza, ty będziesz o wiele starsza na ten. No i tak faktycznie zawsze jakiś tam może brąz zrobiłam ciemny, czy coś tam z jakimiś tam przyjaśnieniami, ale później jakoś tak całkowicie i weszłam, że cały czas jasne włosy robię. Bo na przykład siostra moja ma ciemne włosy, zawsze na ciemno farbuje, jest ode mnie młodsza, ale jak nas ktoś widzi we dwie, no rodzina wiadomo wie, ale ktoś znajomy, którzy nie wiedzą na przykład, która z nas jest starsza, wiedzą, że jesteśmy to mówię, ta siostra jest starsza? Nie, jest młodsza, jest szczuplejsza na przykład ode mnie, czy coś tam, ale już sam kolor włosów,
Dużo robi. Dużo robi, bo ona na przykład też chodzi w kolorowych ubraniach. Ale jednak to czarne wokół twarzy, Jednak nie? ciemny To są- kolor, no postarza, ciemne kolory postarzają. A jednak ten kolor dodaje blasku, odmładza. Wiesz co, dla mnie zawsze jest to magią, bo no, wcześniej też prowadziłam, jak wiesz, butik taki zwykły, później dopiero zaczęłam malować No. i sama też się ubierałam w różnych butikach. Nigdy nie widziałam, żeby kobiety się tak przyjaźniły między sobą, czy tam potrafiły ze sobą rozmawiać, czy gdzieś właśnie jak się przypadkiem spotkają, bo słyszałam różne historie gdzieś tam na imprezach, w pociągach i w ogóle, żeby się tak identyfikowały z inną marką. No bo nie wiesz, czy to jest, nie wiem, z Zerda, Sinseya, tam nie wiem, Skary, czy z jakiejś innej firmy. No ale są też polscy projektanci, którzy są bardzo identyfikowalni ze względu na przykład na duże logotypy, tak? Albo coś tam w tym. Ale Albo nie- nazwisko, albo że... Nigdy nie słyszałam na czegoś takiego, telewizji. żeby gdzieś na mieście się ludzie właśnie pozdrawiali, bo o, jesteś w tych ciuchach, a tutaj dziewczyny się zaczepiają, nie? Zaczepiają się, tak? No. Albo faktycznie ktoś, kto w ogóle nie zna marki, podejdzie, o jaka fajna bluzka, gdzie kupiona? No to tam zawsze coś ci powie, nie wiem, mi się raz zdarzyło, nie wiem, czy to było tu gdzieś na Śląsku, czy gdzieś na terenie Polski, że nie pamiętam gdzie. Ja mówię, żeby weszła na mumukreacje.pl. Czy dziewczyna weszła, nie wiem, może jest już twoją klientką, może jest ambasadorką, nie mam pojęcia. Też pozdrawiamy, jeśli tu jesteś. Także jest zaciekawienie, albo tak faktycznie, no i mówię, czasem ja się sama obejrzę za kimś, patrzę, o, ta osoba ze mną patrzy, nie, albo tak się poprzygląda. Aczkolwiek to są osoby, że od góry do domu, od góry do dołu tak zjadą, patrzą, no Zmieną, nie? i no jakby coś, no ale chyba lepiej człowiek wygląda w kolorach niż w czarnym. Ja mam takie założenie, że jeśli ktoś się tak mierzy właśnie i wyglądasz inaczej kolorowo, to lepiej niech się trzyma z daleka, nie? Bo to nie są osoby, No, które by zgadza Cię się. zaakceptowały za to, jaka jesteś, tylko Mhm. oceniają typowo po wyglądzie, nie? Jeśli ktoś jest w stanie przejść tak samo, jak ludzie się patrzą i na osoby, nie wiem, niepełnosprawne, czy z jakimiś tam, wiesz, nie wiem, wadami wrodzonymi, no to tak samo się ma do ciuchów i dla mnie ubranie jest identyfikacją mnie, tak? Jest tym, co mam w środku. I nie wiem, czy w Twoim przypadku też tak jest, ale widzę, że dużo kobiet też zmienia się właśnie w środku, ubierając się inaczej. Mhm. Jest się bardziej takim chyba akceptowalnym dla siebie. No, ale bardziej się człowiek akceptuje za samego siebie, już nie patrzy na wygląd, ile razy na przykład człowiek przed lustrem się stanie. Kiedyś patrzyłam, o Jezus, to musiałabym to zrzucić, te kilogramy, jak ja wyglądam, coś tam. Teraz nie patrzę, ja ubieram się, fajnie dzisiaj wyglądam, ciach, ubiorę się w to, w tamto, tu coś patrzę, tu, dobra, może być, nie ma źle, idę i już tak nie przejmuję się tym, co ludzie mówią, bo kiedyś faktycznie człowiek sobie brał wiele rzeczy do serca. Nie, powiedziałam, nie pasuje ci, ja się w tym dobrze czuję, ja się tak dobrze czuję, ja tak robię, tak będę robić, tak się będę ubierać i tyle. A jak Fajnie jest być akceptowalnym, nie? Za tak, to, jakim się tak. jesteś. I nikt na pewno mnie nie gania, że czy w pracy, czy w rodzinie jakiś ty kupiła ten ciuch, coś tam, tylko jakie fajne kolorowe, jakie kolorowe. Koleżanka jedna z pracy, która jest fanką unikornów, tak jak moja córa na zawsze coś mi podeśle, mówię, patrz coś dla twojej córy, może jej kupisz. To jak też przyszłam raz w użytku właśnie z unikornami i ona mówi, ty może unikorny, coś tam, nie? Ja mówię, no zawsze możesz wejść sobie na mukreację.pl i kupić. A z czym Ci się kojarzy mu poza uszytkami? Czy jest coś, co Ciebie jeszcze poza ciuchami i kolorami przyciąga do marki? Wszystkie dziewczyny ambasadorki, cała ekipa. Można o wszystkim pogadać, napisać. Podejrzewam nawet, że zwierzyć się by było nawet już jakby jakimś problemem, albo jakąś no choćby nawet same warsztaty. No właśnie, ciężko było Ci się przekonać do tego, żeby przyjść na warsztaty, pójść jednak takie dosyć kontrowersyjne, Powiem, nie? nie, już było kilka moich podejść do No. warsztatów Puście. Raz coś tam już chciałam kupić, brakło. Ja mówię, dobra, następnym razem. Innym razem, jak już tam czekałam do tego momentu, miałam kupić, bo tam jakoś powoli bilety schodziły. Kurczę, no nie pasowało mi. Ja mówię, no to klops, nie? I teraz jak po ostatnim razie było, o nie. Tylko zaraz było hasło, że są... Nawet nie czekam, pamiętam, wracałam chyba z wakacji. W samochodzie jechałam, w telefonie od razu na sklep, klik, zamów, zapłać, dziękuję. Ja mówię, już miałam święty spokój. Jeszcze tylko bym się upewniałam co do... oczywiście bilet kupiłam, bym się upewniała mojego męża,
Zaległy koncert mieliśmy sprzed pandemii z zeszłego tak roku. było, no. I ja do niego, ten koncert jest kiedy? W sobotę czy w niedzielę? A on, nie, muszę sprawdzić. Ja mówię, no to sprawdź i lepiej mi powiedz, żeby to było w niedzielę. A on mówi, a co jest? Ja mówię, bo ja już bilet kupiłam na sobotę. Jaki bilet? Idę się puszczać. Spojrzenie mojego męża, co ci robić? Idę się puszczać. A ja później wiedziałam, że do Olgi, aha, dobra, nie ma problemu. No i mąż to sprawdził i mówi, w niedzielę. Dobra, nie ma mnie, koniec, dziękuję, 16. Matka ma wychodne, nie ma nikogo, jak coś, to telefonów nie odbieram, jak będą dzwonić za mną, to tak czasami, że nie odbieram, No. ktoś się martwi. Znaczy, no to powiedz, że mnie nie ma, że tu i tamto. No. Nie żałujesz? Nie. I na pewno się znowu spuszczę. I wszystkim polecam. Wszystkim polecam. Cieszę się, bo ja jestem chyba uzależniona od tych warsztatów. Uzależniona jestem od tych warsztatów, bo widzieć Was ostatnio chyba Dorota. Byłaś po odbiór, jakiś mnie nie było. No to chyba ostatnio. No i Dorota jak przyszła, mówi, wiesz co, Marta Blacha była. Ja mówię, co? Mówi, no nie ta baba. Ja mówię, ale co była ubrana, czy coś, wiesz, pierwsze skojarzenie, nie, że No. coś jakoś ubrana byłaś. Mówi, nie, ona normalnie jakby w ogóle zmarszczek nie miała, jakaś taka spokojniejsza, taki luz, a nie zawsze wchodzi jak Katarynka, tylko taka spokojna, taka wluzowana, twarz rozjaśniona. No, Normalnie nie też ta mi baba, też nie? mi powiedziała, że jakaś taka inna jestem, że taka bardziej jakaś radosna, a ona później, że jak ja w ogóle się czuję wtedy po tych warsztatach, bo to chyba, nie wiem, było No. 2 tygodnie, 3 tygodnie po warsztatach, miesiąc, już nie pamiętam ile to było. I ja mówię, że tak. Ja mówię, że ja się uspokoiłam, wyciszyłam się, to jest na pewno. I jak Twój mąż reaguje właśnie na Ciebie już mówię o samych uszytkach. Jemu się podobają w ogóle uszytki, coś tam, ja tylko wchodzę jest nowa kolekcja, patrz jaki fajny. A miałam dylemat, co wziąć, to i to, bo wiadomo, człowiek tak patrzy z perspektywy też na budżet, No to, wiadomo. tamto. I ja mówię tu, on mówi, to co byś wziął, to czy to fajne. A ja mówię tak do niego, nie, no ja tak przykręcę w tym tutaj, nie, to co, może ten golf, tego golfa bym wzięła. No to weź sobie tego golfa. No i ciasiak, i wrzuć do koszyka ciebie, i zamówione, tak? I tyle. A po warsztatach zauważył jakąś zmianę? Nie wiem, nie powiedział mi nic takiego. Jedynie jak faktycznie wróciłam, wtedy z tych warsztatów mnie tam, No co to było, jak było? A ja tam, wiesz co, nie, daj mi sobie luz, dzisiaj nie chcę się gadać, ja se tu sama muszę w głowie teraz poukładać, wszystko, nie? A jedynie powiedziałam, że było zajebiście. Ja mówię, muszę się jeszcze kiedyś tak raz puścić. Ja mówię, bo to uczucie tego wszystkiego, no, jak ostatnio rozmawiałam o tym z Dosią, właśnie o tym, ja jej powiedziałam, że jak już stałam i czułam, że cały ten ciężar zaczyna ze mnie spływać, to był taki moment, że wszystko zatrzymało mi się na pośladkach. One były takie ściśnięte, tak jakby ktoś, nie wiem, wyrzymał szmatę. Ja czułam, No. że tak mi się spinają pośladki. I tak czuję, że nogi mi wiotczeją, ale w tych pośladkach takie jakieś kamienie mam. I w pewnym momencie, jak to puściło, no to już więcej nie pamiętam. Jebłam na poduszki, na jakieś, nie wiem, na jakieś chmurki. Ale to było czuć, że całe to, że tak powiem, takie napięcie spadało. Po czym Ja już tego uwielbiam momentu, no. Nie, no to jest takie, wiesz, uczucie nie do opisania. No to ktoś, kto nie spróbuje, się nie przekona, nie będzie wiedział. No, Mówiłam, lepsze niż orgazm, nie? Można tak nazwać. Każda kobieta powinna wierzyć w siebie, zainwestować. Nie musi to być jakimś dużym, małym kosztem, ale żeby wiedziała, żeby się skupiała na sobie. Że nie tylko jest dom, praca, dzieci, rodzina, ale żeby mogła zawsze coś dla siebie zrobić, spełniać swoje marzenia i uwierzyć w siebie. A jak już uwierzy w siebie, to będzie mogła zrobić wszystko.